Cześć. Nareszcie się doczekaliśmy. TerraLife Plus na Modhubie. Oprócz grona zajawkowiczów obserwuję, że jest sporo ludzi sceptycznych i sporo ludzi ciekawych. Zapraszam do oglądania. Sceptyczni i ciekawi, mam nadzieję, znajdą coś dla siebie. Dla zajawkowiczów na koniec będzie nawet drobna niespodzianka. A pozostali, czyli gracze nie lubiący podnoszenia poziomu trudności, oczywiście każdy gra jak lubi, pewnie i tak nie trafią na ten filmik. Sytuacja z TerraLife Plus na początku jest trudna. Od premiery do momentu nagrywania tego filmu autorzy nie wydali mimo zapowiedzi żadnych materiałów teoretycznych, ani pomocy w grze, ani choćby PDF-a. Z tego co tam na streamach słyszałem, ich zdaniem ktoś, kto by to czytał, i tak sobie poradzi i bez tego. Jest w przygotowaniu teoria do modyfikacji w formie wiki, ale jeszcze chwilę na to poczekamy. Są też w przygotowaniu poprawki do paczek, bo oczywiście nie sposób się było ustrzec usterek. W tym w polskim tłumaczeniu, które jak się okazało stało się moim wkładem do moda. W tej sytuacji tworzenie poradników takich z prawdziwego zdarzenia jest trudne. Ale powiem szczerze, moim zdaniem to w ogóle gra na tej modyfikacji bazując na jakichś poradnikach nie ma wielkiego sensu. Dużo oglądania, mało grania. Wydaje mi się, że trzeba po prostu zacząć i grać. Oczywiście nie bez zastanowienia, a błędów i tak się nie uniknie. Ale takie jest życie. Dlatego ja proponuję serię, która rozpoczyna się niniejszym odcinkiem i założenia są następujące. Zaczynam na mapie Palnie, na poziomie łatwym. Nie majstruję przy kasie, mam to co zarobię. Dla ułatwienia korzystam z leasingu, z podkręconych parametrów okazji wyświetlanych w sklepie. Ta seria to nie ma być sandbox i stan konta ma być jakimś punktem odniesienia, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że przy eksperymentach może powinąć się noga i żeby te złe decyzje tak od razu nas nie zadusiły. Zaczynam od kilku sztuk bydła. Będziemy obserwować na małej próbie, jak to się zachowuje i będziemy próbować rozbudowywać farmę, celując w jak największe stado. Będę się starał, żeby kolejne odcinki omawiały jakiś konkretny aspekt, ale to będzie raczej wspólna nauka niż poradnik. Niemniej liczę, że komuś się to przyda, a mi z wyborem kierunku pomogą Wasze pytania. Będę używał kilku modów ułatwiających życie. Nie chodzi o to w tej serii, żeby co chwilę jeździć do sklepu po ziarna, siano czy nowy siewnik. Nie chodzi o to, żeby co chwilę odwozić mleko do mleczarni, czy żeby tracić pół godziny na osobiste, uroczyste kultywatorowanie. To wszystko można było zrobić bez TerraLife Plus przez ostatnie 3 lata. Nie będę pokazywał wszystkiego, co robię, wręcz przeciwnie. Zamysł jest, przynajmniej na ten moment, taki, żeby filmiki były raczej krótkie i treściwe. To znaczy opowiadały o aspektach TerraLife Plus w kolejności napotykania ich w rozwoju fermy mlecznej. Z ważniejszych modów, jakich będę używał: Autodrive, wybór oczywisty. Będę korzystał z siatki ściągniętej z filmiku Autodrive Gaia. Automatic Milk Sale. Na potrzeby tej serii przyjmuję, że lokalna mleczarnia posiada flotę cystern. Courseplay wyjaśniać nie trzeba. Platinum i Straw Harvest Pack wyłączam. Słyszałem, że nie lubią się z TerraLife Plus. Ja do tej pory problemów nie uświadczyłem, ale tak naprawdę niepotrzebne mi są te mody, a jak to mówią, strzyżonego fryzjer nie gania. Unload Bales Early. To się może przydać. Produkcja zielonki w belkach to będzie istotny aspekt, więc każdy litr będzie cenny. Z modami dotyczącymi takich rzeczy jak belki warto uważać przy TerraLife Plus, bo łatwo o konflikty, ale ten jest autorstwa FarmSim Teama, członka Farming Agency, więc powinien być bezpieczny. Przyjrzyjmy się krótko naszym polom startowym. Mamy tu kilka pól ze zbożami, mamy jakieś trawy i inne pasze. Zestaw obiecujący na początek. Polami zajmiemy się bliżej w drugim odcinku. Zobaczmy na nasz park maszynowy. Będziemy zajmować się w dużej mierze zielonkarstwem i do tego mamy prawie wszystko, co nam potrzeba. Rosnące zboża ogarniemy tanio kombajnem. Będziemy korzystać z moda generującego dostawy, więc pick-up nam się nie przyda, możemy go sprzedać. Lepiej wykorzystamy te pieniądze niż jego samego. A czeka nas na pewno zakup paszowozu i maszyny do ścielenia słomy na początku. I to ścieleniem słomy jeszcze przed zakupem bydła zajmiemy się na starcie. W
TerraLife Plus słoma może służyć jako pokarm, dlatego jeśli chcecie wyścielić słomę w oborze, trzeba to zrobić prawilnie, maszyną, a nie po prostu postawić belkę. Ścielenie maszyną tu działa tak, że spozycjonowani w odpowiednim miejscu dostaniemy wyświetlony trigger na dole. Użycie go sprawi, że słoma rozdrobniona trafi na podłogę obory. Na początek kupię 5 sztuk bydła. Mój wybór to rasa czerwono-biała. HF-ami już się nagrałem. Nie kupuję byka, bo rozmnażać stado na początku będziemy przy pomocy przycisku. To znaczy oczywiście korzystając z usług inseminacyjnych za opłatą. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w oborze. Tu chciałem się na chwilę zatrzymać. To, co widać po pobraniu TerraLife Plus z ModHuba, w tym miejscu nieco się różni od tego, co widzicie. Ze względu na długie nazwy nie widać wartości procentowych niektórych suwaków. Niestety nie miałem możliwości przedpremierowego testowania moda, więc nie udało się ustrzec tej usterki w tłumaczeniu i znalazła się w wydanej wersji. Poprawka powinna znaleźć się w update'cie, natomiast na ten moment możecie zedytować sobie plik samemu. Plik z tłumaczeniem, który należy wyedytować, jest w głównej paczce moda, czyli w pliku fs22 TerraLife plus zip. W środku jest katalog Translations, a tam plik zawierający w nazwie .pl. Teksty, które pojawiają się w oborach, stajniach czy kurnikach w suwakach, są w linijkach od 131 do 157. Jeśli sobie skutecznie wyedytujecie plik, tak żeby te nazwy miały po około 24 znaki, to problem na ten moment zniknie. Wygląda to jednak moim zdaniem co najmniej słabo, chociaż oczywiście lepiej niż w ogóle bez tych wartości procentowych. Mimo wszystko liczę, że rozwiązanie w update'cie będzie bardziej eleganckie. W oborze widzimy 5 sztuk bydła. Teoretycznie pokarmu jest 0, ale w TerraLife Plus wbudowany jest Animal Grazing. Kiedy wybije godzina 9, w oborze, do której przylega pastwisko, znajdzie się trochę pokarmu. Sprawdźmy, jak to wygląda. Otóż świeża trawa, która trafiła do obory, została przydzielona do wszystkich suwaków, których waga jest większa niż 0. I została przydzielona w tej samej proporcji, jaką mają te suwaki. Czyli wiemy, że świeża trawa z pastwiska stanowi pełnowartościowy pokarm dla dorosłych krów. To jest cenna informacja. Mamy zatem gospodarstwo, mamy maszyny, mamy żywy inwentarz, który przynajmniej chwilowo nie głoduje. Myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj postawić kropkę i zakończyć pierwszy odcinek, ale została jeszcze ta niespodzianka. Otóż posiedziałem trochę przy zaktualizowaniu pliku z danymi do płodozmianu i mogę się podzielić efektami mojej pracy. Mam nadzieję, że teraz gdzieś pojawia się link do tego pliku. Należy oczywiście sprawić, żeby jego treść znalazła się wewnątrz zipa z modem Crop Rotation. Zakładam, że jak ktoś gra na TerraLife Plus, chce mu się jeszcze utrudniać sobie grę płodozmianem, to doskonale sobie poradzi z tym procesem i wszelkimi przeciwnościami losu, jakie mogą się wydarzyć przy tej niezwykle skomplikowanej operacji. Co do samego pliku, ja nie jestem zawodowym rolnikiem, nie jestem rolnikiem amatorem, ani nawet nie jestem, ani nie byłem studentem kierunku związanego z rolnictwem. Posiedziałem kilka, może kilkanaście godzin w internecie, przejrzałem trochę poradników rolniczych, pościągałem z chomika jakieś podręczniki i coś tam poedytowałem. Nie gwarantuję, że mod nie zacznie wysypywać gry, nie gwarantuję, że informacje są tam 100% odpowiadające rzeczywistości. Natomiast jeśli ktoś miałby jakieś merytoryczne uwagi co do tego, jakie tam zależności umieściłem, zapraszam do kontaktu, chętnie coś poprawię. To by było na tyle w tym odcinku. W kolejnym przyjdzie czas na poważniejsze kwestie, czyli przejrzenie, co nam potrzeba do nakarmienia krów, ile nam tego potrzeba i jak możemy wykorzystać pola, które mamy. Pierwszy odcinek siłą rzeczy miał za główny cel, żeby jasno nakreślić założenia. Za to w kolejnym zmierzymy się z pytaniami dotyczącymi rozgrywki bezpośrednio. Z chęcią przeczytam Wasze komentarze na temat tego filmiku, a tymczasem cześć.